Światowa stolica pizzy, pasty, mody, szybkich samochodów i gondoli. Dziś przeniesiemy się do Włoch i zwiedzimy jacht, którego producentem jest działająca nad jeziorem Como nieprzerwanie od 1870 roku rodzinna, legendarna marka Cranchi. Włoski niepodważalny styl, wysmokowane wnętrze projektu Cristiana Grande, podnoszony garaż z prysznicem na rufie, w którym schowacie turbojeta oraz modnego Seaboba, elegancki i nietuzinkowy kolor kadłuba. To tylko niektóre cechy charakterystyczne dzisiejszej gwiazdy odcinka. Wspólnie z przedstawicielem polskiego dystrybutora Tomkiem Landowskim zaprezentujemy Wam tę perłę wśród dużych jachtów powyżej 20 metrów. Cranchi 62. Zapinajcie szelki i zapraszamy na bujanie. Kochani widzowie, jesteśmy przy kolejnym jachcie. W tej chwili jest to Cranchi. Powitajcie pana Tomasza, który jest tutaj przedstawicielem tej włoskiej marki. W tej chwili przedstawimy wam jednostkę, która zdobyła mnóstwo nagród, prawda? Jest to jednostka, która zdobyła nagrodę najlepszego europejskiego jachtu. Zgadza się. Tomek Landowski, firma Liberty Marine. Miło mi, zgadza się, jest to najnowsza jednostka, najnowsze dziecko stoczni Cranchi. Po raz pierwszy była prezentowana w tym roku w Cannes. To jest pierwszy pokaz na targach w Düsseldorfie. Ta jednostka zdobyła Power of the Boat w tym roku w kategorii do 25 metrów. Jest to jednostka, gdzie można ją zauważyć sporo zmiany, jeżeli chodzi o design włoski. Dla mnie osobiście ta łódka jest przepiękna, jest jeszcze bardziej komfortowa i odczucie takiego ciepła wchodząc do niej, zresztą Państwo pewnie sami zobaczycie, jest tutaj wszechobecne. Cristiano Grande, designer włoski, który pracuje dla stoczni Cranchi. Może wspomnę jeszcze, że marka Cranchi jest to firma rodzinna od ponad 140 lat. Łodzie produkują nad jeziorem Como, także to jest w 100% marka rodzinna z dużymi tradycjami. Można powiedzieć, że Włosi potrafią to robić, ale jeżeli mają taki pejzaż nad jeziorem Como, no to ja się nie dziwię, że tworzą tak piękne rzeczy, jaką mamy tutaj za sobą. Zgadza prawda? się. Jest często pytanie pada, jak to możliwe, że takie duże łodzie są produkowane w takim miejscu w końcu do wybrzeża jest prawie 400 km czy ponad. Tak. Więc takie łodzie są budowane w częściach, są montowane wstępnie w fabryce, tam są testowane, później są rozkładane i transportowane w 3 elementach i składane są w San Giorgio, w centrum testowym, niedaleko Wenecji. Czyli po jeziorze Como w ogóle ich nie testują, tak? Bo są jest za małe jezioro. Jest centrum testowe wewnątrz fabryki, w Piantedo, jest basen pod dachem, tam są łodzie testowane, wszystkie mokre systemy, które są sprawdzane, tak jak silniki, generatory, klimatyzacja, te wszystkie, które wymagają wody zewnętrznej, to są testowane w stoczni, a prawdziwe testy na wodzie już po składaniu łodzi odbywają się na Adriatyku. Okay. Za chwilkę zobaczymy wnętrze tej wspaniałej łodzi, ale powiedzmy może parę parametrów tej jednostki. Jest ponad 20 metrów długości całkowitej, 39 ton. Jest to łódka 3-kabinowa plus dodatkowa kabina tutaj skipera. Garaż, gdzie mieści się Williams 285. Łódka z flyem oczywiście. To od razu może pokażmy tu, dodatkową łódeczkę. To jest Turbojet 285, tak? Może z tej 285 bardzo popularnej marki Williams. No, wszystkie stocznie praktycznie korzystają z tej marki. Można powiedzieć, że to jest taka jedna z lepszych produktów, jeżeli chodzi o turbojety. To, co jest ciekawego w tym miejscu, w którym stoimy, to proszę zwrócić uwagę, tutaj nad nami jest prysznic, jest nagłośnienie, tam jest dodatkowy prysznic, także tutaj w tym miejscu możemy spokojnie też postawić leżaki i cieszyć się takim plażowaniem, szczególnie jeżeli łódka gdzieś stoi na kotwicy, na kotwicowisku, Rewelacja. to możemy tutaj odpoczywać i jak potrzeba schłodzić się, bądź też opłukać. Takiego słodką rozwiązania wodą. jeszcze nie widziałem, żeby ktoś zamontował ten system prysznicowy tutaj. Dokładnie. Jest to popularne w każdym dużym modelu marki Cranchi. Jest ten system za dodatkową opcją. A powiedzmy o tym urządzeniu. Ja oczywiście wiem, co to jest, ale może moi telewidzowie mogą nie wiedzieć. Co to jest takiego? To skuter wodny marki Kajago, popularnie zwanym Seabobem i pod tą nazwą wszyscy praktycznie znają. Jest to model, którego też w Polsce jesteśmy przedstawicielem marki Seabob. Praktycznie na każdym platformie tutaj jest stoczni, które prezentują jachty. Spotka Pan ten model w barwach, w przypadku tutaj włoskich z logo Cranchi, czy w przypadku innych marek będzie to inna marka. Jest to urządzenie, które umożliwia nawet zejście pod wodę do 30 metrów. Generalnie pływalność dodatnia, czyli ono ciągle unosi się na powierzchnię. Elektryczne urządzenie pozwala na pływanie po powierzchni, pod wodą, tam gdzie jest przejrzysta, fajna woda, snurkowanie, może nie tyle nurkowanie takie zaawansowane, ale snurkowanie, zabawy pod wodą na wodzie. Po to jest to urządzenie. Taka duża zabawka dla chłopców. Tak, ja się właśnie uśmiecham, bo moim celem było zawsze przetestowanie tego urządzenia. Może w tym roku to się uda. Pan może osobiście próbował? Próbowałem, jest to jeszcze większa frajda niż na skuterze wodnym, także polecam. Rewelacja. I jak długo można pod wodą pływać? Generalnie bateria starsza w zależności od modelu do
do maksymalnie 70 minut pracy. No to oczywiście wszystko zależy od tego, jaka duża osoba jest ciągnięta przez skuter, jak mocno powera wciskamy, bo to jest 7 do 10 poziomów mocy. Ale tak średnio rzecz biorąc? Na pewno na godzinę zabawy Na wystarczy. godzinę wystarczy. Tak. Okej, jak to u dużych chłopców jest, zaczęliśmy opowiadać o jachcie, ale skupiliśmy się Tak. tutaj na tej zabaweczce, no ale wybaczcie nam, wy pewnie byście zrobili tak samo. Dobra, może przejdźmy tutaj do tej lewej kabiny, to jest Tak, jest to kabina załogi. załogi. Jest to jednoosobowa w tym konkretnym modelu. Oczywiście kabina jest nie tylko z samym miejscem sypialnianym, ale jest też łazienka, jest klimatyzacja, jest lodóweczka, jest ubikacja, także wszystkie potrzebne minimalne warunki, albo nawet więcej, które muszą być spełnione po to, żeby kapitan, który obsługuje tutaj właścicieli, no, czuł się tutaj też swobodnie. Dla ilu członków załogi jest to przeznaczone miejsce? W tym modelu jest dla jednej osoby. Dla jednej osoby. Jesteśmy w środku naszego kranki 20-metrowego, tak? Ponad 20-metrowego. Tak, 62 stopy. Od razu widzimy to, co się rzuca w oczy, no to fantastyczna włoska stylistyka, prawda? Zgadza się. Można coś powiedzieć tutaj o tym umeblowaniu, czy to są skóry, jakie tu są materiały użyte, jak wysokiej jakości mamy tutaj materiały wykorzystane? Oczywiście, tak jak wstępnie powiedziałem, ta łódka jest troszkę, można powiedzieć, dużym, może nie dużym, w moim odczuciu jest to krok, jeżeli chodzi o design włoski, ponieważ włoskie wnętrza w kranki są bardzo domowe, bardzo takie wyszukane, nie są przerośnięte tymi smaczkami, są po prostu takie bardzo dobrze skomponowane. Można się poczuć jak w domu, jak w mieszkaniu, Dokładnie, prawda? w tej łódce szczególnie. Ja jestem zwolennikiem ciepłych wnętrz, lubię drewno, lubię kamień, lubię takie naturalne materiały i w tej łódce dodano tych materiałów bardzo dużo. Widzimy sufit drewniany, widzimy podłogi drewniane, które nawiązują do kokpitu. Tu jest naturalny tek, naturalne drewno, te ciepłe kolory frontów meblowych tutaj w części kuchennej powodują, że wchodząc do tej łódki czujemy się rzeczywiście jak w domu. Drewniane żaluzje, te stonowane, tak. Osprzęt jest tutaj wykorzystane wszystko firmy Miele. Mamy piekarnik, zmywarkę. To jest część na jakieś szafki, na śmieci. To jest ciekawe rozwiązanie, że mamy tek na podłodze i tek na suficie, tak? Dokładnie, jest to takie jakby transparentne odbicie tego designu na dole. Mamy te płynne przejście z części tej mieszkalnej, można powiedzieć, przez część taką przejściową, kuchenną, aż do kokpitu. To, że Tu już mamy wykładzinę, to przepraszam, jest że wchodzę, wykładzina, prawda? to jest I wykładzina dywan, ale to jak jest pan też- zobaczy później, również w kabinach jest połączenie dywanów z częścią taką tikową, nawiązując ciągle do tego, że jesteśmy na jachcie, że to jest jednak jednostka pływająca. I ten kontakt z naturą, z tym drewnem jest tutaj wszechobecny. Ale gdyby klient chciał zdefiniować inaczej kuchnię, salon, to może to zrobić? Są różne style do wyboru? Generalnie nie jest to tak przyjęte w Kranki. Kranki bardzo szanuje swoje pomysły i chce się dobrze kojarzyć, bo wiadomo, że klienci mają różne pomysły. Nie zawsze jedna rzecz będzie pasowała z drugą, więc pewna możliwość aranżacji własnych jest, natomiast jest to limitowane w pewien sposób. Kranki ma gotowe rozwiązania projektowe, mają swoje nazwy typu Pisa, Roma, Wenecja i w tych obszarach klient może się poruszać. Oczywiście są jakieś delikatne odstępstwa, ale to wszystko zależy, czy designer włoski na to wyrazi zgodę, bo w końcu się podpisują swoją marką. I idzie w świat Idzie informacja, świat prawda? i nie do końca każdy będzie wiedział, czy to rzeczywiście zrobiło Kranki, czy to może pan Jan Kowalski sobie wymyślił i chciał ten kolor, żeby to był wstawiony, więc pilnują tego designu. A jakby to zrobił Jan Kowalski, to rzeczywiście mogłoby być to niebezpiecznie. czasami dokładnie nie maczować się jedno z drugim. Dobra, przejdźmy może do salonu. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Buy Coffee. Dziękuję. Okej, jesteśmy w salonie. Proszę powiedzieć, ten jacht około 20-metrowy, jaką ilość załogi jest w stanie pomieścić? Tak jak wspomniałem, jest to jacht, który ma 3 kabiny. W każdej kabinie zakładamy 2 osoby do mieszkania, plus 3 łazienki. Czyli tutaj mamy 3 kabiny, 3 łazienki, czyli 6 osób wygodnie może tutaj mieszkać. Nie liczę kabiny załogi, to jest dodatkowe pomieszczenie, gdzie w tym przypadku może być jeszcze jedna osoba, czyli 7 osób. 7 osób. Oczywiście jacht jest zarejestrowany na większą ilość osób i przybywać tutaj może na wodzie więcej ilość osób, natomiast do spania wygodnie, komfortowo to jest 6 osób. Rzuca nam się tutaj w oczy też wielki telewizor, on jest chyba wysuwany, prawda? Jest wysuwany, tak, elektrycznie. Nagłośnienie tutaj jest przestrzenne kino domowe marki Sonos. W tej przestrzeni salonowej meble są wolno stojące, są to włoskie meble. Wow.
razu widać, że to jest porządna rzecz, bo swoje waży, więc nie Musi ma tutaj... ważyć, żeby się nie przesuwało też w czasie bujania względu. jachtu. Chociaż jacht jest stabilizowany, tak naprawdę to nie jest jak na typowym jachcie żaglowym, gdzie skaczemy z burty na burtę. Te jachty mają systemy stabilizacji w oparciu albo o systemy Seakeepera, żyrokompasowe, bądź tak zwane finy. Jesteśmy w sterówce i powiem Wam, że pierwszy raz widzę takie rozwiązanie, które jest bardzo fajnie tutaj oddzielone takim abażurem od części mieszkalnej. Jest dużo ciemniej, prawda? Te ściany są tutaj bardzo ciemne i można czuć taką separację od mieszkańców. Chyba o to chodziło producentowi. Zgadza prawda? się. Ciemne kolory są w ostatnich latach bardzo modne, popularne. Tak samo mamy to w samochodach, ciemne podsufitki, prawda? To jest coś, co się w tym momencie sprzedaje. Kranki stosuje te skóry, bo to są skóry naturalne, w tym momencie ciemnobrązowe od dłuższego czasu. Wow, to jest rzeczywiście skóra. Tak, rzeczywiście daje takie poczucie komfortu. Ta ścianka oddzielająca, mimo tego, że jest taka abażurowa, daje to poczucie oddzielenia. No, jeżeli mamy na przykład kapitana, którego wynajmujemy i mieszka w kabinie, to czasami właściciele nie chcieliby, żeby kapitan, który steruje w tym momencie brał udział w tym życiu prywatnym mieszkańców, to jest skądś część salonowa. Także daje takie poczucie delikatnej prywatności. I o to chodziło w tym designie, żeby też ten widok sterówki, chociaż ona jest piękna, nie zakłócał tego widoku wnętrza na jachcie. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj dwa duże ekrany, ponad 20-calowe, marki Garmin. Do wyboru jest Garmin albo Raymarine. Mamy tu kamery dookoła jachtu 360 stopni, jest tu dokładnie 6 kamer zamontowanych na kadłubie, na dziobie i na rufie, gdzie możemy sobie pełen jachty tylko obejrzeć. Jest to pomocne przy przycumowaniu. Kranki stosuje w dużych jednostkach swój nowatorski system kontroli jachtu, czyli możemy tutaj z poziomu z tych paneli kontrolować wszystkim, łącznie z wentylacją w każdej łazience, z oświetleniem w każdej kabinie, klimatyzacją, temperaturą niezależnie. Są systemy zabezpieczające, na przykład powiem, że gdyby było okno otwarte w którejś z kabin i kapitan załącza zapłony na silnikach, to dostanie od razu ostrzeżenie, że są okna otwarte gdzieś, że jest kabel przyłącza lądowego podpięty po to, żeby nie wlać wody, żeby nie odpłynąć z przyłączem lądowym i tak dalej. Centrum sterowania całą jednostką. Nie jest to jakoś podzielone na górną, dolną część, tylko U góry wszystko mamy z również ten sam system zdublowany, to jest łódka z flyem, czyli ten sam system jest u góry, więc niezależnie z którego stanowiska możemy przejąć kontrolę i zarządzać tymi wszystkimi systemami, które tutaj są na jachcie dostępne. System stabilizacji w oparciu o finy, w oparciu o Seakeepera, to są opcje możliwe do zamontowania niezależnie bądź wspólnie. Przekątna tych ekranów też jest gigantyczna. To jest prawda? 21 cali, jeżeli dobrze pamiętam, przepraszam, cyfry to nie jest moja mocna strona, ale to nie chodzi o to. Mniej więcej, widać, że są duże. To jedne z tych największych ekranów, które są możliwe tutaj na tej konsoli do zamocowania. Kranki stosuje silniki Volvo, mają współpracę nawiązaną i te silniki są bardzo dobre. Jest bardzo mocno rozwinięty serwis na całym świecie w Europie. Volvo Penta. Volvo Penta, tak, stosuje system zwany IPS. Na tej łodzi mamy tutaj dwa silniki po 1000 koni każdy. To są IPS 1350. Także sterowanie taką łódką odbywa się za pomocą joysticka. Jest to bardzo intuicyjne, bardzo wygodne. Nie powiem, że każde dziecko sobie poradzi, ale naprawdę ta wiedza jest dużo niższa i to doświadczenie niż na przykład w przypadku sterowania jachtami, które są zbudowane w oparciu o wały, tak? Więc joystick przejmuje całą tę kontrolę. Jeżeli chcemy, żeby łódka popłynęła po skosie do przodu, po prostu pchamy joystick po skosie do przodu. Możemy kombinować łączność, możemy łączyć te manewry wspólnie, na przykład możemy łódkę przesunąć po skosie, możemy jeszcze dodatkowo obrócić się w tym samym czasie, także to wszystko przyjmuje komputer i te dwa pędniki w tym przypadku. I trzeba powiedzieć, że to też pomaga przy manewrach portowych, prawda? To jest głównie do manewrowania. Można pływać też opcjonalnie na joysticku z większą prędkością, natomiast nikt z tego nie korzysta tak naprawdę. Joystick jest głównie po to, żeby wychodzić i wchodzić do portu. Ja tutaj kątem oka widzę też, że jest możliwość wyjścia z tej strefy. Tak, poprzez oczywiście drzwi, w dużych jednostkach zawsze drzwi skipera są potrzebne po to, żeby można było wyskoczyć, zajrzeć, co się dzieje za burtą w przypadku manewrów portowych. Także to nam skraca tą przestrzeń i drogę przez rufę. Także w każdym jachcie już dużym te drzwi są tutaj dostępne, spotykane. Powiedzmy jeszcze jeden parametr techniczny, jeżeli chodzi o prędkość przelotową i prędkość maksymalną tego jachtu. Prędkość maksymalna tego jachtu z pełnymi zbiornikami paliwa, wody to jest ponad 30 węzłów. Prędkość taka, tak zwany cruising speed, to są 23-22 węzły, czyli łódka już w tym momencie chodzi w ślizgu i ten stosunek paliwa spalonego do przebytych mil jest najbardziej tutaj prawidłowy i najbardziej ekonomiczny. Jesteśmy na rufie Kranki. Powiedzmy jeszcze tylko, bo nie wiem, chyba to nie wybrzmiało, jaki to jest model konkretnie, jak on się nazywa? 62. Po prostu. 62. Kranki 62. Ja osobiście zwróciłem uwagę tutaj na te detale, gdzie tutaj mamy
Siedzisko, tak? To jest rozkładane siedzisko? Nie, to jest Czy... barierka bezpieczeństwa wymagana przepisami, Okej. która w momencie, kiedy mamy tu są schody do kabiny załogi, są opuszczone. Przejście na platformę w czasie płynięcia, no to Okej. przepisy wymagają, Taki- aby takie furtki bezpieczeństwa się znajdowały. Okej. A to jest element designerski. Właśnie, Po prostu. taki mały detal, ale już zwraca uwagę, bo ja na przykład na to zwróciłem uwagę. Ale też tutaj te drobne skrytki. To są również skrytki na końcówki cumy, żeby się gdzieś nie pamiętały. Także jak mamy łódkę obłożoną, to końcówki możemy tu tutaj chować w tych schowkach. Widzieliśmy już rufę, widzieliśmy już kokpit, miejsce sternika, to może pójdziemy na flya. Dokładnie. No jesteśmy na flyu. Wow. Pierwsze co mi się rzuca w oczy to jest ta barierka. Zazwyczaj to wygląda inaczej. I ta leżanka, która umożliwia leżenie w kierunku rufy, prawda? Generalnie fly jest to miejsce, na którym się spędza najwięcej czasu, jeżeli mamy pogodę, czyli gdzieś w Chorwacji, we Włoszech. Z tego miejsca kapitanowie wolą sterować jachtem, ponieważ jest przede wszystkim nie tak gorąco, chociaż mamy klimatyzację oczywiście na jachcie. Jest dużo lepszy widok, co się dzieje wokół jachtu, jest bezpiecznie manewrować, jest przyjemna bryza i też jest ciszej, bo silniki mamy Dużo w tym niżej, momencie tak? daleko od nas i tutaj dochodzi nas tylko przeważnie delikatny pomruk tych silników, więc tu jest cicho, komfortowo, bryza, słoneczko, mamy hardtop, który nas chroni przed słońcem palącym i tu jest najprzyjemniej. Tutaj wszystko to jest takie, jak kuchnia jest centrum życia w domu, przeważnie tak się to dzieje, tak samo na dużym jachcie z flyem, tutaj się spędza najwięcej czasu. Ta część, o której Pan wspomniał, do opalania, jak najbardziej jest do tego przystosowana. Mamy tutaj leżankę, mamy tutaj miejsce z prysznicem, gdzie możemy się opłukać, gdyby było za gorąco i korzystać z tego słońca. Rzeczywiście, to też pierwszy raz widzę prysznic w tym miejscu. Mega praktyczne rozwiązanie. Dokładnie, tu jest też możliwość osłonięcia nas przed słońcem, taka etycznie wysuwana Mini taki można powiedzieć. bimini, tak to można nazwać. Tam też zwróciłem uwagę, że mamy szyberdach też rozkładane. Szyberdach jest to składane na zasadzie takich lamelek, czyli też można wpuścić trochę słońca, trochę wiatru. Moją uwagę przyciąga to, co się wyświetla teraz na ploterach. Jak widzicie, to są kamery, które wyświetlają w tej chwili widok... Widok 360 stopni wokół jachtu. Tak, 360 wokół jachtu. Zobaczmy to z bliska. To jest 6 kamer marki Garmin, szerokokątnych i one tworzą ten cały obraz wokół jachtu. To jest naprawdę bardzo pomocne. Tutaj na żółto, na zielono są pokazane strefy bezpieczne do sumowania wokół jachtu, także ten system też bierze pod uwagę. Tak jak w samochodzie zresztą to jest skonstruowane, bardzo podobnie. A co to jest ta strefa tutaj po lewej stronie? Bo, czego ona jest na żółto zaznaczona? Tam jest też podest kąpielowy, taki po lewej? Czy... Nie, ten system, który mamy tu zamontowany jest Volvo Penta, jest tak zwany docking assist i te poszczególne odległości są to stopnie, które możemy jacht przesunąć joystickiem, bo okej, dobra. ten system działa w połączeniu z wirtualną kotwicą, czyli możemy joystickiem jacht przesunąć załóżmy o pół metra i po tym wysunięciu jacht się zatrzyma jak murowany i będzie trzymał tą pozycję, jak również kierunek dziobu zadany w stosunku do położenia magnetycznego. Świetne rozwiązanie. Dobra, pokażmy jeszcze tutaj ten szyberdach, bo też jest, wydaje mi się, unikatowe rozwiązanie w tej klasie, prawda? Jest możliwość faktycznego sterowania tym stołem. Możemy go obniżyć, możemy trochę go podnieść i doregulować do swojej potrzeby. Tak? Również z tamtego poziomu, z tamtego Tam panelu jest cały sterującego. poziom, cały kontrol do sterowania oświetleniem tutaj na flyu, tymi panelami, markizą z tyłu, stołem, tym oświetleniem przypodłogowym, które daje fajny nastrój. Mamy tu też opcję telewizora. Dobra, widzieliście już, jak wysuwa się ten olbrzymi telewizor. Zobaczmy, co tutaj jest, bo to jest część kambuzowa na flyu, prawda? Tak, jest to część grillowa. W pełni tego słowa znaczeniu. Mamy tutaj grill elektryczny, mamy ciepłą zimną wodę, mamy jakąś przestrzeń do krojenia, mamy tutaj schowki i szafki. Mamy tutaj kostkarkę ze zbiornikiem wody słodkiej. I też te schowki nie są zwykłe, tylko ze stali nierdzewnej Oczywiście, zrobione, jest prawda? to, jest to dobrej jakości część kambuzowa, jak Pan powiedział. A tu mamy lodówkę zamrażarkę przykładową.
Więc możemy pewne posiłki tu przygotowywać, czy też grillować. Oczywiście hamus jest właściwy, czy kuchnia w przypadku na jachcie, tak. na dole, tak jak Panu pokazywałem, z tymi wszystkimi produktami marki Miele. A to jest po to, żeby na flyu cieszyć się, nie wiem, czy rybą jakoś grillowaną, czy owocami morza. Firma ma już wiele lat i sprzedaje produkty na całym świecie. Ma też rynek amerykański otwarty, rynek dalekowschodni. My jako firma Liberty Marine sprzedajemy jachty polskim klientom. Te jachty stoją i w Polsce, i też oczywiście w większości na Morzu Śródziemnym, no bo tam są te warunki, gdzie z tego jachtu w pełni można korzystać, prawda? Tam jest ta pogoda przez dłuższy okres czasu i tam te jachty najpiękniej się prezentują i się sprawdzają. Bo jeżeli chodzi o globalny rynek, to nie ma Pan pewnie danych statystycznych, tak? Jak wygląda struktura sprzedaży? Nie? Czy... Nigdy specjalnie te dane mnie nie interesowały. Skupiam się na polskich klientach, staram się ich zadowolić i przedstawić im jachty z naszej oferty. Także tak to wygląda na tą chwilę. Chorwacja jest to i Włochy jest to kierunek najczęstszy w tym momencie wybierany, jeżeli chodzi o jachty tej wielkości. Chodzi o miejsca, w których jest postój później tych jachtów, tak? Tak. Moi kochani, jesteśmy na dziobie naszego kranki. Jest to część zachwycająca. Moją uwagę zwracają chociażby te świetliki, które tutaj wystają. Jest to jakaś taka autorskie rozwiązanie marki? Nie, jest to gotowy produkt stosowany przez wiele firm. Tu mamy, może nie będziemy pokazywać konkurencji, ale również te lampki są zastosowane. Są to lampki zwane pop-up lights, czyli to są lampki, które po prostu wsuwamy pół obrotu, blokują się. Wtedy, kiedy nie potrzebujemy, chowamy, ale chcemy zrobić atmosferkę. Automatycznie się otwierają i automatycznie się odpala światełko. Świetnie. Wieczorem daje to naprawdę bardzo fajne efekty. Dziób jest to miejsce chyba według mnie zaraz po flyu, drugim miejscem, gdzie właściciele, jeżeli jest pogoda, oczywiście spędzają ten czas. Jest to też miejsce do opalania, jest to miejsce do odpoczynku, do, nie wiem, poczytania książki. Jest to mała lodóweczka, jest system nagłośnienia jako oddzielna strefa muzyczna, więc tu jest też takie miejsce spotkań. W czasie płynięcia również, jeżeli spokojnie płyniemy, jest ku temu pogoda, to również bardzo przyjemnie tutaj się spędza. Jeżeli oczywiście jest jakaś fala czy warunki niekorzystne, to tutaj wchodzi może nie tyle fala, ale ten pył wodny, słony tutaj osiada, także ja zawsze klientom mówię, że na czas podróży warto przykryć tą część dziobową pokrowcem, po to, żeby nie trzeba było później martwić się o mycie tych materaców, bo jednak sól jest Duży niszczyciel, prawda? niszczy, to czuć później na skórze, materace się delikatnie, czuć tą sól. Czy mamy tutaj automatyczną windę kotwiczną? Tak, winda jest automatyczna, oczywiście sterowana jest z 3 miejsc, właściwie z 4, z głównego pulpitu sterującego, z flya, możemy sterować też z pilota, jak również mamy tutaj przyciski sterowania automatycznego, czyli to można opuścić i podnieść za naciśnięciem stopy. Czy zna Pan taki parametr jak długość liny kotwicznej? Mnie to zawsze Długość interesuje. łańcucha, na Tak. dużych jachtach mamy tutaj łańcuch, jest tutaj 120 metrów łańcucha. Oczywiście czym mniejsza jednostka, te łańcuchy są krótsze i o mniejszej średnicy, tutaj chodzi o wytrzymałość. W którym miejscu jest zlokalizowany ten łańcuch? Bo to musi być Dokładnie w ogromna miejscu, ilość. w którym Pan stoi, ja może pozwolę otworzyć tutaj ten luk. Tutaj łańcuch automatycznie się gromadzi i jest składowany. Jest to taki schowek na odbijacze, na te karbonowe słupki od Bimini. Ale jest ogromny. Jest to naprawdę dużo miejsca. Jest ogromny. Ja miałem okazję do tej pory pływać na jachtach, na katamaranach, powiedzmy do wielkości 14-15 metrów. Aha. No i ta głębokość miejsca tutaj na forpiku, na odbijacze, na linę była, nie wiem, z 3 razy mniejsza. Katamarany są inaczej skonstruowane, Tak. tam jest ta powierzchnia zmoczona tak zwana, dużo mniejsza niż w takim dużym jachcie, więc te przestrzenie automatycznie są płytsze. Tak, tutaj jesteśmy bardzo, bardzo wysoko. Okej, byliśmy na flyu, jesteśmy na dziobie, to w tej chwili może zejdźmy pod pokład Do części mieszkalnej. do części mieszkalnej i pokażmy, jak tutaj można pomieszkać. No i schodzimy do części mieszkalnej. Do którego pokoju tutaj zmierzamy? Mamy tutaj 3 kabiny. Na rufie znajduje się kabina armatorska, czyli właściciela, czyli to jest generalnie zawsze największa kabina, najbardziej luksusowa na każdym tego typu jachcie. Na dziobie mamy kabinę VIP-owską, a tutaj, gdzie Pan akurat stoi, to jest kabina gościnna. Do każdej z kabin jest przynależna oddzielna łazienka.
Tutaj mamy miejsce dla 2 osób. Tak, jest I to łazienka. rozwiązanie też bardzo popularne. W tej kabinie gościnnej mamy drzwi podwójne, czyli ta łazienka może być przynależna do kabiny, a po zamknięciu i blokowaniu drzwi może stanowić taką łazienkę dzienną. Czyli możemy się do niej dostać z 2 stron. Nie wiem, czy się połapaliście, bo wchodzimy i wychodzimy z różnych miejsc, ale pokazuje to wszechstronność po prostu możliwości. I tutaj znowu mamy pana z tej strony. Tak, jest to popularne rozwiązanie na jachtach, po prostu możemy sobie zablokować te drzwi od wewnątrz i Tak. korzystać prywatnie z tej łazienki, kiedy jest potrzeba, a za dnia, jeżeli tutaj, nie wiem, nie śpimy, nie mieszkamy, to ta łazienka pełni funkcję łazienki takiej ogólnodostępnej dla każdego Tak. z członków załogi. Gorzej jak zapomnicie się zamknąć z jednej strony, więc wtedy może być mały psikus. Myślę, że tutaj mieszkają przyjaciele, rodzina, załoga, kapitan ma własną łazienkę, także niezależnie nie będzie z tego korzystał. Wszyscy się znają. Dobra, i przechodzimy. Przechodzimy do kabiny VIP-owskiej, czyli kabiny dziobowej. Okej, co możemy powiedzieć o tym pokoju, oprócz tego, że jest przestronny i ma łóżko king size, prawda? Tak, jest to duże łóżko. To, o czym wspomniałem na samym początku, w tym konkretnym modelu design poszedł troszkę bardziej w stronę ciepłych kolorów, więcej tu jest drewna. W kabinie armatorskiej Państwo zobaczycie też drewno na podłodze nawiązujące do pokładu, czyli będzie tam tik i fugi. Meble na wysoki połysk lakierowane, te drewno szare, to jest również naturalna okleina i myślę, że to się doskonale komponuje, te jasne kolory ciepłe z tą szarością mebli. Wielki telewizor, pełno schowków, popularnie nazywanych sokółek, prawda? Tak, to na się nazywało na jachtach Na- żeglowych, że to były sokółki, to są szafki po prostu w tym momencie. Tak Tutaj już to trochę nie przystoi nazywać je sokółkami, prawda? Tak w aspekcie tego nowoczesnego designu. Połączenie designu i praktyczności. Mamy szafkę, mamy element tutaj artystyczny, to jest jakiegoś korala, także to też są takie smaczki na zasadzie wykończenia designu, jak w domu. Wszystkie szafki mają bardzo silne magnesy, bo to na morzu różnie może bywać. Żeby się dziwnie otwierały, to muszą być solidnie zamocowane. Piękny design. Idziemy dalej. To jest praco-suszarka. Wow, ale przeszliśmy bardzo długim korytarzem do kabiny ownerskiej, tak? Zgadza się, ten korytarz jest tak lekko złamany po to, żeby oddzielić tą część właścicieli od tej części, gdzie porusza się rodzina, goście. Przeszliśmy koło takiej oświetlonej i przeszklonej ścianki. Jest to ścianka do garderoby. Ona też pełni formę roli lustra, a z drugiej strony daje nam pewien wgląd w garderobę, która jest po drugiej stronie tej szyby. To może postaram się tam wejść i zobaczymy, czy z drugiej strony jestem widoczny. Tak. Czyli w tej chwili mnie nie widać, tak? Czy widać? A, pytanie, czy kamera zobaczy. No, jestem w tej chwili w garderobie. Czy wierzycie, czy nie, ale jest fantastyczne rozwiązanie. Mi się bardzo podoba właśnie ten złamany korytarz, bo rzeczywiście separuje. Zazwyczaj na jachtach jest to na wprost wejście od razu do sypialni, a tutaj jesteśmy troszkę odseparowani. I tutaj mamy garderobę. Typowych, które Tak. zaczynają tą kabinę armatorską od części jachtu. Ta właśnie ścianka, te złamanie, ta SK powoduje to, że no nie ma potrzeby stosowania tych drzwi. To daje dodatkową przestrzeń, taką przestronność, wolność i płynne przejście między poszczególnymi pomieszczeniami. I też te okrągłe bulaje, prawda? To też Tak, robi klimat. Okrągłe bulaje klasyczne, tu jest dużo klasycznych rozwiązań. Widział Pan koło sterowe, jest też duże, drewniane. Oczywiście za nim się kryje elektronika, nie jest to tak. sterowanie hydrauliczne, tylko elektroniczne. Okienka okrągłe, praktyczne, mocne, z czujnikami otwarcia, tak jak wspominałem na początku. Gdyby okno było otwarte, byśmy ruszali, to system pokaże, że okna są otwarte i należy je przymknąć po to, żeby nam tutaj woda się ewentualnie Ale nie klimat wlewała. zachowany jak z pierwotnej nautyki, można powiedzieć. Tak prawda? jest. Tego typu rozwiązania okrągłe wracają. Wracają do mody. Dobra, to może przejdziemy w tej chwili do ownerskiej łazienki. W łazience ownerskiej mamy dwa niezależne zlewy, także w tym samym czasie dwie osoby mogą, przepraszam, umywalki, nie zlewy, dwie osoby mogą korzystać. Duży prysznic z wentylacją, jest też opcja bidetu dodatkowa, która tutaj może... Są dwie strony dosyć ciężko chodzą po to, żeby te drzwi też nie latały nam, jak łódka płynie. Jest na zafalowanym morzu, żeby te drzwi tutaj gdzieś tam no, się nie odbijały z prawej do lewej. To są w końcu szklane drzwi, więc są dobrze zabezpieczone.
Pokażmy schowek pod łóżkiem. Wow. Na pościel, bądź nawet na walizki. Ale jest ogromny, naprawdę jest wykorzystana duża część, bo też w innych jachtach widzieliśmy rozwiązania takie, gdzie są wysuwane. Wysuwane szuflady, Tak. szuflada zawsze w pewien sposób ogranicza tą Dokładnie. przestrzeń. Mhm. Tam jest ten cały mechanizm, jest dno, tu jest typowa taka skrzynia, która w pełni wykorzystuje przestrzeń. I mamy do tego siłownik, który pomaga nam podnosić ten materac, więc to Nie też trzeba jest się szarpać z tym materacem, tylko delikatnie. Duże szuflady, mega łatwe. samodymykające też przy szafkach nocnych. Zapalne też w komodzie są 4 duże szuflady. Jest szafa tutaj obok pani z sejfem. No i pusta garderoba, gdzie tak naprawdę tutaj wszystkie ubranka możemy sobie zgromadzić. Słyszeliście, garderoba, własna garderoba na jachcie. Czego można chcieć więcej? Ale zobaczmy jeszcze, jak wygląda maszynownia na tym jachcie. W tym miejscu mamy garaż, tak? Tak, to jest ścianka tylna garażu, czyli za tą ścianką stoi ten Williams. Tu mamy część kabiny załogi, a tutaj za źrenicą, za gaśnicą jest ściana od kabiny armatorskiej. A tutaj na rufie Mamy przejście do części rufowej, tam mamy siłowniki hydrauliczne, sterowanie od platformy, od systemu wtrymowania, mamy też boiler na ciepłą wodę i mamy oczywiście 2 duże pody, czyli elementy tutaj związane z silnikami, elementy sterujące, napędzające właściwie ten jacht. To są elementy, które obracają się około 30 stopni w każdą stronę i powodują, że ten jacht jest taki manewrowy. Mówiąc krótko, sterując joystickiem, każdy pędnik działa niezależnie. Sam w zależności od potrzeb automatycznie wyrzuca wodę albo do przodu, albo do tyłu i połączenie tych 2 pędników, ich praca w różnym kierunku powoduje to, że łódka jest w stanie płynąć bokiem, po skosie i tak dalej. A co mamy z tej strony, tutaj po lewej stronie? Z tej strony mamy odsalarkę, tak zwane watermaker, czyli z wody zaburtowej, mówiąc krótko, z wody słonej możemy wytworzyć wodę słodką. Jest to membrana, która działa na zasadzie osmozy. Po dużym ciśnieniu jest woda słona przepuszczana przez te membrany, sól zostaje, woda słodka jest odbierana. Mamy też sekcję elektryczną, ładowarki do akumulatorów, systemy ciśnienia, instalacji wodnej, zmiękczacz do wody, czyli tutaj wrzucamy te tabletki solne i woda na jachcie, taka odsolona, czy woda też z mariny, która nie zawsze jest dobrej jakości, zostaje zmiękczona. No i oczywiście, że mamy kamienia na prysznicu, łatwiej się myje i tak dalej. Zobaczmy jeszcze, co jest po tej stronie. Co to jest ta biała, duża skrzynia? Ta biała duża skrzynka jest to generator. Czyli generator. niezależny silnik dieslowy, który nam tworzy, w tym przypadku to jest chyba 21 kW mocy, czyli gdyby nam zabrakło energii, możemy się doładować. Jest to wymagany system do napędzania seakeepera i klimatyzacji, czyli jeżeli chodzi o klimatyzację na jachcie, jesteśmy w morzu, nie jesteśmy podpięci do prądu lądowego, musi chodzić generator, który tą energię dostarcza do pracy urządzeń typu klimatyzacja i seakeeper. To jednak wszystko wymaga kilowatów. I to też jest element bezpieczeństwa, prawda? Bo jak jesteśmy na środku morza, to ten generator jest nam w stanie zasilić jakąś część jachtu. Silniki mają dosyć mocne alternatory, natomiast jeżeli mamy mieć wszystkie systemy włączone, tak jak powiedziałem, szczególnie klimatyzacja i seakeeper, no to są te najbardziej prądożerne urządzenia. Generator musi to współpracować. Praktycznie generator chodzi cały czas razem z silnikami dieslowymi, jeżeli chodzi o klimatyzację i o stabilizację jednostek. Cranky 62 to nowy model, który poszerzył i uzupełnił flagową linię Cranky Yachts, dołączając do modeli Settanto Otto 78 i Sassanta Sette 67, które będziecie mogli zobaczyć na innych moich filmach, uczynił ofertę producenta kompletną. Jeśli wyczekaliście do tego fragmentu mojego filmu, to zapewne ciekawi Was cena tej niezwykłej jednostki. Jacht z prestiżową nagrodą European Power Boat of the Year 2025 kosztuje 4 miliony euro, co w przeliczeniu daje nam kwotę około 17 600 000 złotych. Ten jacht jest zdecydowanie wart tej ceny. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie po innych jachturach, które dla Was przygotowałem.